Siemaneczko, w tym materiale porozmawiamy o jednym z najczęściej używanych typów danych w programowaniu. O słownikach z angielskiego dictionary, które mniej więcej tak wyglądają. Będzie o tym, czym są, jak się je tworzy oraz ich przykładowe jakieś zastosowania. Zapraszam. Czym są słowniki? Wyobraźmy sobie, że chcemy stworzyć program, który symuluje jazdę samochodem. W tradycyjnym programowaniu musielibyśmy zdefiniować osobne zmienne, tak jak tutaj, dla każdego parametru samochodów, takie jak marka, model, rok produkcji czy tam kolor. Powyższy kod jest przejrzysty, ale staje się nieczytelny i trudny do zarządzania, gdy dodajemy więcej samochodów lub chcemy modyfikować ich parametry. Patrzcie ile ich jest po prostu. Tutaj właśnie z pomocą przychodzą słowniki. Słowniki to nic innego jak pojemnik na dane, które reprezentują rzeczywisty obiekt. Patrzmy jak się je buduje i jakie są ich parametry. Więc pierwsze to jest zmienna, która przechowuje słownik. Tutaj właśnie dajemy zmienną, jak jej nazwę. Później przypisujemy jakąś jej wartość za pomocą znaku równa się. I teraz dajemy ten słownik, definiujemy za pomocą tych nawiasów klamrowych. Teraz ważne, mamy klucz. Po kluczu będziemy po prostu mieli dostęp do naszej wartości, po prostu wpisując nazwę klucza. On musi być w tych cudzysłowach. Później oddzielamy klucz od wartości za pomocą tego dwukropka i mamy naszą wartość. Będziemy po prostu, wywołując klucz, będziemy mieli dostęp do wartości. Tutaj będziemy akurat mieli po prostu wartość. No i oddzielamy parę klucz i wartość tym przecinkiem, czyli następna para będzie po prostu klucz wartość 2 po przecinku. W naszym przypadku możemy stworzyć słownik o nazwie samochód, który będzie przechowywał wszystkie informacje o danym pojeździe. Tak jak tutaj mamy klucz marka i wartość tej, no to i Toyota i tak dalej. Widzicie, jest po przecinku kolejny klucz wartość. Słowniki dają nam potężne narzędzia do organizowania i zarządzania danymi w programach. W następnej części filmu poznamy ich zastosowania oraz nauczymy się tworzyć własne słowniki, aby pisać bardziej przejrzyste i wydajne programy. Hej, jeśli podobał Wam się materiał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek. Dzięki. Dobrze, zobaczmy proste przykłady zastosowania tych naszych słowników. Więc stworzymy sobie słownik oznaczający daną osobę, no i dane tej osoby, no i działali na tym słowniku. I teraz w kodzie zobaczmy jak to działa. Najpierw dajemy nazwę zmienną osoba, dajemy ten równa się i cudzysłów klamrowy, no i dajemy klucz imię, dwukropek, wartość Jan, czyli będzie po prostu imię tego Jana, tej osoby, no to będzie Jan. No i po przecinku dajemy nazwisko, tam Kowalski i tak dalej. Telefon jakiś tam sobie wymyślę, jakiś tam 1, 2, 3 i tak dalej. Jak widzicie jest klucz i wartość, tak jak mamy, nie wiem, w dowodzie mamy klucz imię i wartość mamy też właśnie swoje imię, czyli tam na przykład ten Jan, tak? No i miasto miało być, to zaraz poprawię. No i e-mail jakiś tam sobie wymyślę. Dobra, będzie miasto. Skoro mamy już zdefiniowany słownik, to możemy na nim teraz działać. Wpierw dostęp do wartości za pomocą kluczy. Kiedy chcemy wyświetlić daną wartość po kluczu, na przykład imię naszej osoby. No to jest to bardzo proste. Wypiszmy sobie do konsoli. Najpierw dajemy zmienną, tutaj będzie osoba i później nazwa tego klucza w nawiasach kwadratowych. I tyle. I tak samo jakiś tam telefon. Dobra. Wypiszmy, no i faktycznie jest Jan i jego telefon. Kiedy chcemy zamienić jakąś naszą wartość, tak jak zmienić tam jabłko na gruszki, no to będziemy modyfikować wartość w następujący sposób. No to wpisujemy nazwę tego słownika, czyli osoba i dajemy klucz, czyli miasto i przypisujemy nową wartość za pomocą równa się i dajemy, że tam Kraków będzie to miasto. No i wypiszmy sobie to miasto. I było wcześniej Warszawa, damy sobie wcześniej co było i później powinien być Kraków. Dobra, damy sobie komentarz, że przed zmianą i po zmianie jak to wygląda. No to przed wyprintuje nam Warszawę, a po ten Kraków nasz. Możemy również dodawać nową parę klucz wartość. I zobaczmy jak to robić.
Dodajemy nazwę tego naszego słownika, czyli będzie osoba i w nawiasach nowy klucz, wiek. I przypisujemy temu kluczowi jakąś wartość, tam będzie 30. No i wypiszmy sobie. Cały nasz słownik to będzie akurat. I jak widzimy, na samym końcu dodało nową wartość z kluczem, czyli wiek ten 30. Wypiszmy sobie teraz po prostu sam klucz, ten wiek. No i jest 30. Tak jak możemy dodać nową parę, tak możemy usunąć nową parę klucz wartość, tak jak nasza księżniczka usunie z pamięci tego rycerza, bo nie zabił smoka. Dobra, no to piszemy najpierw jest del, później nazwa tego naszego słownika, no i dany klucz, jaki chcemy usunąć. I wypiszmy sobie tą naszą osobę. No i widzicie, nie będzie tego klucza, nie będzie maila. Dobrze, wypiszmy przed usunięciem ten nasz mail. No i faktycznie jest. A jak damy po, to będzie błąd, bo po prostu nie znajduję go. Sprawdźmy sobie, czy w ogóle nasz klucz istnieje, tak jakbyśmy szukali klucza do domu. No i co? I czy jest, czy nie ma? Będziemy to robili za pomocą instrukcji warunkowej if, o tym będzie w innym materiale. Jeżeli klucz w naszym słowniku, no to wypisujemy, że jest. Czyli najpierw dajemy if, klucz, in, nazwa naszego słownika. I w innym przypadku wypisujemy sobie, że tam nie zawiera. No i widzicie, zawiera, no bo jest faktycznie ten telefon. Usuńmy sobie ten telefon. No i nie ma. A co w przypadku wypisania wszystkich kluczy i wartości? Tak jak król chce mieć listę wszystkich swoich poddanych. Więc tworzymy sobie pętlę for i teraz nadajemy nazwę dwuzmienną. Ja nadaję klucz i wartość. In i osoba to jest funkcja wbudowana items. Osoba to jest nazwa naszego słownika i items to jest funkcja wbudowana, która po prostu przypisze wartości tym dwuzmienną po lewej, to klucz wartość. I teraz wypisujemy sobie za pomocą f-stringa, że na wszystkie klucze i wartości w pętli. Jak widzicie, wypisuję. Dobra, dajmy sobie pod koniec też naszym f-stringa coś, no i jest. Umieszczanie słownika w słowniku. Jak to bywa w programowaniu, możliwości jest wiele, więc można umieszczać słownik w słowniku. Daję po prostu drugi słownik jako wartość klucza naszego pierwszego słownika. Wyobraź sobie, że masz dużą szafę na ubrania, a w niej mniejsze szufladki na różne rodzaje ubrań. Szafa to niczym słownik główny, a szufladki to słowniki podrzędne, te takie mniejsze. Możesz umieścić szufladki i słowniki podrzędne w szafie, słowniku głównym, aby uporządkować swoje ubrania, czy tam nasze dane tutaj będą po prostu. Jak widzicie, nazwy słowników podrzędnych dajemy w cudzysłowach, ponieważ są to klucze, a wartości ich to są po prostu kolejne słowniki, czyli w tych nawiasach. I załóżmy sobie dla przykładu, że w naszej szafie, czyli naszym słowniku głównym, mamy 3 szufladki, czyli te podrzędne. W górnej szufladce mamy koszule, tam jakieś różne białe, czarne czy tam kraciaste. W średniej szufladce mamy spodnie, jakieś dżinsy, chinosy garniturowe. No i w dolnej szufladce mamy buty, jakieś tam trampki, adidasy czy szpilki. I zobaczmy, jak to już działa w kodzie. Najpierw dajemy nazwę zmiennej naszego słownika głównego, czyli będzie szafa na ubrania. No i zaczynamy nasz słownik. I tworzymy nowy słownik. Oczywiście klucz również musi być w tych naszych cudzysłowach. I tworzymy znowu nowy słownik za pomocą tego nawiasu. No i tam dajmy sobie jakieś koszule. Będą czarne, białe i tak dalej. Dobra, zmieńmy sobie jakieś wartości. I oddzielamy następny słownik słowniku przecinkiem. Tak jak wcześniej zresztą. No i dajemy nowy. Wartość klucz będzie spodnie i wartości to będą właśnie te słowniki.
jeansy. Tam nie wiem, co tam było dalej. Jakieś chinosy. I coś tam. I kolejny. Klucz. Do kropek. I nasz słownik. I tu również będzie klucz. Wartości. Dobrze, skopiujmy sobie. I dajmy jakieś inne nazwy i wartości. Dobrze, i teraz dla przykładu sobie wywołamy nasz słownik w słowniku. To najpierw przypisujemy tam zmienną. Będzie wartość w wewnętrznym słowniku i najpierw dajemy nazwę tego słownika głównego. I później, tak jak wcześniej, używamy nawiasów tych naszych kwadratowych. Najpierw wybieramy klucz, czyli będzie koszulę, ten wewnętrzny słownik. I później z niego jakąś wartość, czyli będzie białe. Czyli 2 razy po prostu te nawiasy. Tak jak wcześniej mieliśmy 1, no to tutaj mamy 2. I dobra, wypiszmy sobie tą naszą zmienną, do której przypisaliśmy te wartości. We stringu, czyli żeby to ładnie było. Dobra, w szufladzie na koszulę jest tam, no i ta zmienna. To sobie przykopiuję akurat. Dobra. No i jest. Są tam 2, no tutaj poprawna polszczyzna to tu nie ma. No ale mniejsza. I zmieńmy sobie może na dżinsy w spodniach. No to najpierw dajemy nasz słownik spodnie i później tam, garniturowe tutaj. Czyli inny po prostu słownik i inna wartość z niego. Dobra. No i wypiszę 3 te garniturowe, tak jak zapisaliśmy zresztą. W tym filmie poznaliśmy podstawowe pojęcia dotyczące słowników w programowaniu oraz ich zastosowania. Dzięki nim dużo łatwiej nam umieszczać dane w programowaniu. Dzięki za obejrzenie materiału, a jeżeli interesuje Was, czym są listy, to zapraszam tutaj. Na razie.